Czarnogóra. Mały kraj o wielkim sercu. Ukryta pomiędzy Adriatykiem a dzikimi górami Bałkanów. Zachwyca naturą, ale również historią. Właśnie tu, pośród palm, ruin i brukowanych uliczek, czekają na Ciebie starówki, które wyglądają jak żywe pocztówki z przeszłości. W tym filmie pokażę Ci 4 z nich. 4 miasta, które warto odwiedzić choć raz, będąc w Czarnogórze. Każde z nich zobaczysz też dokładnie w osobnym odcinku. Linki do nich będą pojawiać się w prawym górnym rogu. Gotowy na podróż w czasie i przestrzeni? No to zaczynamy. Naszą podróż zaczynamy od Kotoru. Miasto, które wygląda jakby zatrzymało się w czasie. Wciśnięty między monumentalne zbocza gór Lowcen a spokojne wody Zatoki Kotorskiej. Kotor otulony jest potężnymi murami obronnymi. Jego starówka to prawdziwy labirynt kamiennych uliczek pachnących historią i kawą. Na każdym rogu znajdziesz tu koty. Tak, koty to nieoficjalni mieszkańcy tego miasta, są tu niemal czczone. Nad miastem góruje twierdza Świętego Jana, do której prowadzą setki schodów. Kotor od 1979 roku znajduje się na liście UNESCO i nie bez powodu, tu historia naprawdę żyje. Jeśli chcesz zobaczyć, jak gubię się w zaułkach miasta duchów, kliknij teraz w prawym górnym rogu. Tam czeka na Ciebie cały film z Kotoru. Zatapiamy się dalej w czarnogórskim wybrzeżu i trafiamy do Budwy. Miasto, które od ponad 2,5 tysiąca lat patrzy na Adriatyk. Z jednej strony to wakacyjna stolica Czarnogóry, pełna słońca, muzyki i klubów, z drugiej starówka pełna uroku, otoczona grubymi murami z czasów weneckich. W środku znajduje się cytadela z tarasem widokowym, z którego rozciąga się panorama na błękitne morze i wyspę Świętego Mikołaja, nazwaną Hawajami Czarnogóry. Budwa to idealne połączenie historii z nowoczesnym rytmem. Jeśli chcesz się przejść ze mną po jej zaułkach, odkryć ukryte kościoły i miejsca z najlepszymi owocami morza, kliknij teraz w prawym górnym rogu, a przeniesiesz się do osobnego filmu o Budwie. Kolejnym przystankiem jest Herceg Novi, zielone miasto schodów, fortec i palm, położone u samych wrót Zatoki Kotorskiej, niedaleko granicy z Chorwacją. Jest mniej znane niż Kotor czy Budwa, ale równie urzekające. Starówka pnie się po zboczu wzgórza, a z każdego jej punktu roztaczają się piękne widoki na zatokę. Znajdziesz tu ślady weneckie, osmańskie i austro-węgierskie, a także twierdze jak Forte Mare i Canlicula, w których odbywają się dziś koncerty i festiwale. Jeśli masz ochotę na spacer przez bujną zieleń, zapomniane podwórka i schody prowadzące wprost do nieba, kliknij w prawym górnym rogu i zobacz cały film z Herceg Novi. Na koniec zostawiam miejsce niezwykłe. Stari Bar. To nie tyle starówka, co ruiny miasta w górach, wśród oliwnych gajów i cieni przeszłości. Stary Bar został opuszczony po trzęsieniu ziemi w 1979 roku. I dziś przypomina kamienną kapsułę czasu. Można tu spacerować wśród pozostałości pałaców, wież i świątyń, dotykać murów, które pamiętają czasy bizantyjskie, weneckie, osmańskie i słowiańskie. To jedno z niewielu miejsc, gdzie w jednym mieście spotykają się 3 religie i wiele kultur. Jeśli chcesz poczuć tę atmosferę, kliknij w link u góry po prawej stronie i rusz ze mną do Starego Baru. I tak kończy się nasza podróż przez 4 najpiękniejsze starówki Czarnogóry. Która z nich najbardziej do Ciebie przemówiła? A może byłeś już w którejś z nich? Daj znać w komentarzu. Pamiętaj też, że w prawym górnym rogu znajdziesz pełne filmy z każdego z tych miejsc. Kotor, Budwa, Herceg Novi i Stary Bar czekają na Ciebie z otwartymi bramami. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz więcej filmów z ciekawych podróży. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki, cześć.